Wings of Steel. Zespół powstały w Los Angeles, Kalifornia, czyli w Stanach Zjednoczonych i zaczął swoją przygodę w 2019 roku i grają do teraz. Gatunek muzyczny, który grają według tego jest heavy metal. A album, o którym dzisiaj pomówimy i ich jak na razie jedynym albumem jest epka o nazwie Wings of Steel. Dodatkowo ich album muzyczny w formie płyty można kupić za $8, czyli jakieś 40 zł. Czy zespół jest warty przesłuchania? Czy świeży zespół, który ma 3 lata, który wydał jak dotąd wyłącznie epkę, jest wart przesłuchania i wart czasu? Zobaczymy. Witam serdecznie w kolejnym filmie z wrażeń. Tym razem są to wrażenia z albumu muzycznego i jest to trzecia i ostatnia kategoria, którą chcę prowadzić w tej serii, czyli gry, anime i albumy muzyczne. Na pierwszy ogień pójdzie zespół, który poznałem kompletnym przypadkiem dzięki kanałowi na YouTubie The New Way of Heavy Metal, albo The New Way of Metal, nie pamiętam dokładnie, będzie na ekranie. I jest to zespół Wings of Steel z ich debiutanckim albumem, a dokładnie epką, również o tej samej nazwie Wings of Steel. I przyznam szczerze, że zachęciła mnie niesamowicie okładka, w sumie tak naprawdę większość albumów, które przesłuchuję, to głównie po okładce. Zachęciła mnie okładka i szczerze powiedziawszy uważam ten album za jeden z lepszych, jakich słuchałem ostatnimi czasy. Wings of Steel, zespół, który się składa z wyłącznie dwóch członków. Jest to Parker Hallup i Leo Anermark. Jeśli przeczytałem wasze imiona bądź nazwiska źle, bardzo przepraszam. I tak, Parker Hallup, z tego co mam napisane, jest to gitarzysta, natomiast Leo jest to wokalista. I tutaj pragnę zaznaczyć, że również napisałem do nich z paroma pytaniami, które dotyczą albumu, więc niedługo wam je przeczytam. Na początku jednak chciałem opowiedzieć ogólnie o samym albumie. Album Wings of Steel został wydany 11 marca 2022 roku. Jest możliwy do zakupienia w formie płyty, jest na YouTubie, jest na Spotify. Generalnie epka, czyli cóż, album po prostu krótki, mały, zawiera 5 utworów: Storm Child, Wings of Steel, Rhythm of Desire. Rhythm of Desire. Dokładnie, Rhythm of Desire. Kurwa, mój angielski, ja pierdolę. Oraz Comes in Riders i Black Out the Street. Ogólnie zespół, melodia, wokal niesamowicie mi się spodobały. Wszystkie 5 utworów brzmi naprawdę na porządny metal. Chociażby w utworze Storm Child podobają mi się niesamowicie te szarpane druty, które będziecie mogli usłyszeć właśnie teraz. Każdy z utworów ma jakiś swój taki własny charakter i własne brzmienie, że jak to powiem. No, są różnorodne generalnie i wśród tych 5 utworów najbardziej zamiłowałem sobie Storm Child oraz Comes in Riders. I oczywiście pozostałe utwory też mi się zajebiście podobają. Sam Wings of Steel, w ogóle uwielbiam to, kiedy zespół nazywa się tak jak album, znaczy zespół ma album o tej samej nazwie co sam zespół i jeszcze utwór muzyczny, co sam zespół. Czy wyobraźcie sobie teraz na scenie, a przed państwem Wings of Steel z utworem Wings of Steel z albumu Wings of Steel. Dokładnie coś jak Iron Maiden, czy bodajże Motorhead też ma. Ale nie pamiętam czy Motorhead... A nieważne, wracając. Generalnie sam zespół ma naprawdę zajebiste utwory. Te 5, które usłyszałem, naprawdę mi się mega podobały. Jestem ciekaw, co zespół dalej stworzy. I teraz pozwolę sobie przeczytać pytania oraz odpowiedzi, które otrzymałem od nich. Pierwsze pytanie: co zainspirowało was do nagrania tego albumu? Jakie były inspiracje do piosenek? Na czym były oparte lub do czego się odnosiły? Wiele rzeczy, zbiorczo jak i indywidualnie, zainspirowały i wciąż nas inspirują do Wings of Steel. Odkąd spotkaliśmy się w 2019 roku, pisaliśmy muzykę, a epka jest jedynie wprowadzeniem do naszych dźwięków.
Zostawiając już epkę, trudno jest jednogłośnie wskazać dokładną inspirację dla każdej piosenki, jako że wiele czynników wpływa na tworzenie muzyki. Często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. W wielkim schemacie wygląda to tak, że tekst piosenek jest tworzony z wielu perspektyw, pozwalając słuchaczowi interpretować je na wiele sposobów, tworząc swoją własną historię do utworu muzycznego. Ostatecznie tak właśnie czujemy własne piosenki. Skąd pomysł na nazwę Wings of Steel? Nazwa zespołu powstała podczas pisania piosenki Wings of Steel. Wersja robocza tego utworu zwała się Shoot a Thrill. Kilka dni później, po ukończeniu tekstu tej piosenki, zdecydowaliśmy się zmienić jej nazwę na Wings of Steel. Ów tytuł pasował nie tylko do stylu piosenki, ale i był doskonałą nazwą dla naszego zespołu. Jakieś ciekawostki związane z albumem? Zabawne sytuacje, problemy z powstaniem lub coś takiego? Wszystkie utwory były pisane i nagrywane przez większość czasu, oprócz perkusji, w schronie przeciwbombowym, który przerobiliśmy na studio. Nagrywanie ep miało kilka zarazem subtelnych, jak i ważnych momentów, ze wzlotami i upadkami. Ostatecznie była to bardzo przyjemna podróż. Czy jesteście zadowoleni z tego albumu i czy uważacie, że wyszedł dobrze, czy czegoś mu brakowało? Jesteśmy niezwykle szczęśliwi tym, jak epka przeszła z etapu pisania piosenki do tworzenia i produkcji. Jesteśmy również bardzo uradowani pozytywnym odzewem naszych słuchaczy z całego globu. Jedyne czego w tym wszystkim brakuje to fakt, że mamy dużo więcej do powiedzenia poza tymi 5 piosenkami z epki. Jesteśmy zatem bardzo podekscytowani, że możemy kontynuować i wydać nasz pierwszy album, grać na żywo i poznać naszych fanów. A zatem jak widać, chłopaki są zadowoleni ze swojej pracy. Ciekawostką było dla mnie też to, że nagrywali to w byłym schronie bombowym. Tak było? W schronie bombowym? W schronie przeciwbombowym, tak, w schronie przeciwbombowym. Także dość też ciekawostka, ciekawa rzecz, że nagrywali to w takim miejscu, więc no, mieli w dość ciekawych warunkach granie tego wszystkiego, więc no, ogólnie ciekawie. Same piosenki też, no jak powiedziałem, mi się niezmiernie podobały i serdecznie polecam wam ten zespół, bo myślę, że osoby, które miłują się w heavy metalu, odnajdą tu jakiś utwór dla siebie. Dodatkowo z jakiegoś względu, przyznam szczerze, nie wiedzieć czemu, chociażby w Stormchild czy w Comes in Riders, jak słyszę jego wokal, to troszeczkę mi przypomina wokalistę z zespołu Racer X, Fire of Rock. Dla porównania teraz puszczę. Black skies echoing thunder, casting shadows in the dead of the night. Ruler of the seven seas, let that music, your soul, burn the fire of rock and roll. Przyznam też szczerze, że tylko czekam na tą możliwość, żeby móc też kupić sobie ich koszulkę, no i przede wszystkim płytę muzyczną. Chłopaki, kurwa, obiecuję, jak tylko dostanę wypłatę, to od razu kupuję, kurwa, przysięgam. Także myślę, że 40 zł za ten album nie jest dużą czy wygórowaną ceną i też myślę, że warto po prostu w ten sposób wesprzeć ten album i sam zespół, jeśli faktycznie wam się spodoba. Link do strony, gdzie można zakupić płytę, dam poniżej w opisie, więc serdecznie zachęcam, o ile oczywiście wam się spodoba. A tymczasem to tyle, a ja wracam sobie do słuchania ponownie Stormchild. Miłego słuchania. Tak na koniec puszczę wam krótkie kawałki z tych utworów muzycznych, żebyście też mogli posłuchać chociażby na przykład refrenów. Mam nadzieję, że prawa autorskie nie zdejmą mi całkowicie audio z tego filmu. It's dry.